Sławik. No bardzo dziwne, co mi się pierwsze kojarzy, bo on jakby próbuje mi dać poczuć, że to, że on się urodził na ziemi, to on skądś uciekł. Uciekł od osób, które go bardzo kochały. I co ciekawe, on był też tam mały. To była dusza młodego chłopca, która uciekła i się urodziła tu. I on był cały czas pod opieką dwóch istot tu na ziemi, dwóch istot duchowych. Mógł żyć krótko, musiał odejść. I cały czas były dwie istoty, to nawet nie dusze, a może dusze, istoty. One były znacznie wyższe jak my. Jakby go pilnowały albo jakby czekały na niego. On uciekł z wieloświatów. Z miejsca, gdzie się to nazywa wieloświatami. On nie uciekł, że się czegoś bał. On był taki... On chciał to zrobić. Że przemienianie to jest cały sens istnienia. Przemienność. Co jakiś czas przemienianie się. To jest główny sens istnienia. Mi się teraz pokazuje, jakby on był na jakiejś łące, siedział na takim okrągłym kamieniu, chropowatym i się skupiał, jak ja się skupiam. Teraz. Tylko tu jest noc, a tam jest pochmurny dzień, gdzie on jest. Ja go widzę na tym kamieniu chropowatym, siedzącym. I takie zdanie: wojny zostaną stoczone, kamienie rzucone. Bo zło się obnaża. Zło dotyka mackami już bardzo dużo. Tu chodzi chyba o naszą ziemię. Ludzie tumanieją, nie rozpoznając zła, nie rozpoznając podstępu. Została tylko wąska ścieżka, żeby ludzi uratować. Następuje czas słowa, a słowo będzie nas kłamać. Co chwilę widzicie różne obrazy i nie rozpoznajecie już prawdy. Nie martwicie się o swoje dzieci, które się odczłowieczają. Nie są czujne, są podatne. Są wieloświaty. Wasz świat, czyli nasz świat, się psuje. I zawsze przy takim psuciu musi być potop albo ogień. To jedyna recepta na zło. A już was obudzić nie jest proste. Nie jest łatwe. Bo to sens zbiorowy. Zło jest chytre. Potrafi się wcielić, potrafi mówić, potrafi nas naśladować, potrafi nam współczuć, potrafi się zaprzyjaźnić, tylko po to, żebyś was prowadzić. Stajecie się jego owczarkami. Stajecie się coraz mniej czuli. Coraz mniej siebie nawzajem potrzebujecie. To jest dla was najbardziej niebezpieczne. Rodzi się w was oziębłość. Europa was zdradzi. Tylko nie wiem, kogo nas.
Przyjdzie czas, że będziecie sierotami wielu państw. Nie, że będziecie sierotami w wielu państwach. Będziecie się błąkać. Nie będzie wam wolno mówić, co się stało, jak jest, dlaczego tak się stało. On mówi o państwie Czarnogóra i o Bośni i Hercegowinie, że tam też ludzie przeciwko sobie staną i mnóstwo nawzajem siebie wybije. Kiedy próby rozmów się rozerwią między narodami, próby wszelkich dogadań, tu, w tych rejonach, przetoczy się wojna krótka, która zostawi mnóstwo sierot. Będziecie się tułać, bo tu nie będziecie mogli wrócić. Tu się nie da wrócić. Będą miejsca zamknięte, do których nikt nie będzie chciał przyjść, a będą tu ludzie, których nigdzie nie wpuszczą i będą pozostawieni sami sobie i będą ciężko chorować. Wielu z was jest już znamie. Wy je nosicie. W wielu państwach w waszym rejonie są politycy, którzy są bezwolni. Jakby szantażowani, jakby pod wpływem kogoś. Dbają o interesy mocodawców. Technologia wymyśli dla ludzi Boga i wielu w Niego uwierzy. Technologia wytłumaczy Boga i wielu uzna, że On jest rzeczywiście Bogiem, a to będzie kłamstwo. Ludzie ze znamiem nie będą mieli wyjścia, będą musieli być posłuszni i przestraszeni. A ludzi bez znamienia będzie coraz mniej. A na niebie będzie coraz mniej błękitu, a błękit będzie się przeistaczał w lekki róż. Istoty te możesz poznać w ciele, bo mają inne źrenice. Zło do was przyjdzie w postaci dobra. Dlatego ogłupi was i zdezorientuje. A ci, którzy to spostrzegą, nieliczni, będą wyśmiewani. Musicie odwracać uwagę od tego, co wam podawane i prosić, żądać o wpływ. Wpływ Stwórcy, o natchnienie was. Jedyna siła, jaka może was z tego narody, z tego wyzwolić, to jest żądanie z osobna, każdy wpływ od Stwórcy. Żądanie, żeby Stwórca dał wpływ swój, musi być gotowi na przyjęcie tego wpływu. Czyli musicie uświadomić sobie, że chcecie tego i żeby was tym natchnął. Każdy z was z osobna to musi zrobić. Już się macie przygotować, bo zdrada już nastąpiła. Wasze życie i los dla nich się nie liczy. Wieczność nie jest prosta, jak sobie to wyobrażacie. To ciągłe przemiany. Więc nie pójdziesz dalej, jeżeli ulegniesz złu.
To swoiste wyzwolenie musi być od zła. Musisz chcieć od Stwórcy natchnienia, siły. Obecna wojna to wojna dwóch istot. To wojna dwóch ras. Oni tu nie przybędą. Oni tu są. A ten okres to jest okres przejęcia, redukcji, przemianowania społecznego. Stwórca może mieć na to wpływ tylko przez was. Więc chcijcie od niego uzbrojenia w postaci natchnienia. Wy jesteście istotami mało świetlistymi. Tam, gdzie ja jestem, jest w nas więcej światła. Żądajcie tego światła, natchnienia. To dla zła jest nie do pokonania. Każdy z was z osobna to musi zrobić. Niebo będzie coraz bardziej w odcieniu różowym.